Stoimy akurat w Kościelisku na Prędówce, za nami pięknie widać panoramę Tatr. No, widać. I jest to, myślę, dobre miejsce do tego, żebyśmy trochę właśnie o tych geograficznych stronach opowiedzieli. Skąd dokąd leży Podhale? Podhale, to sama nazwa wywodzi się od słowa hole. Z tym, że to trochę w tym podręcznikowym hale, a hole to trochę co innego znaczą. U nas w gwarze góralskie hole to znaczy się góry, Tatry w tym wypadku. No i mamy tu za sobą, patrząc do tyłu, to jest granica od południa Podhala, to są Tatry, od północy mamy Gorce, od zachodu mamy dział wodny Orawski, a od wschodu mamy Spisz, to po granicy rzeki Białki. To jest to rdzenne, Skalne Podhale. skalne Podhale. Dzieli się na skalne i na niżne Podhale. Z tym, że przed wojną to była taką chęć, żeby tą nazwę Podhale poszerzyć. Dotąd, dokąd sięgają białe portki. A te białe portki sięgają dalej, bo obejmują i Spisz, i Orawę, i Zagórze, i Pieninę, i Żywieckie i tak dalej. Gadamy o portkach góralskich. O portkach góralskich, no. No więc my akurat w tej chwili stoimy na tej rdzennej części Podhala. Józefie, opowiedzmy teraz trochę o osadnictwie. Skąd my, górole, skąd wy i ja zieni się tu, w tym miejscu? No ciekawa to jest sprawa, bo pierwsze osadnictwo to było od północy, od tu Krakowa, od Tarnowa, dolinami rzek. I to było osadnictwo rolnicze. To przychodzili ludzie dolinami rzek i tu po prostu próbowali coś zakładać gospodarstwo i tak dalej, choć tu niewiele rośnie. Ale potem już później, to był początek XV wieku, od wschodu zaczęły napływać takie plemiona pasterskie. A to wzięło się stąd, że kiedy Turcy podbijali Bałkany, to ci pasterze stamtąd Wołosi uciekali na północ, poddali się Polsce w lenno i wtedy mogli się po terenach polskich paść. Mieli przywileje królewskie, płacili tak zwaną hibernę, od tego taką opłatę i mogli się po tych terenach łowce wypasać. A pod kątem pasterstwa to są wspaniałe tereny, bo są bujne trawy i tak dalej, bogactwo wielkie. Więc oni się tu po prostu wędrowali. Z początku to był to raczej element taki rumuński. Potem to już jak przechodzili przez tereny ukraińskie, to się trochę ci Rusini, to się troszkę pomieszało. A do nas jak już doszli do granic Podhala, no to już właściwie go dali po polsku. Gwarą taką polską i jedynie się im zachowały te takie terminy pasterskie Gieleta, Puciera, Strąga, Redyk i tak dalej, Baca. No i tak se przeszli i tu się zatrzymali między innymi na Podhalu i jakoś się im spodobało. Z tym, że jeszcze poszli dalej do granicy Moraw i dlatego ta wspólnota karpacka po dzień dzisiejszy jest i bardzo dobrze, że się do niej powraca. Stąd też rzeczywiście dużo wspólnych cech, jak tu gadacie, w tych Karpatach, cech takich folklorystycznych, muzycznych, etnicznych i tak dalej. Teraz skupmy się właśnie na tej muzyce szczególnie. Już pominiemy te inne regiony, ale skupmy się na muzyce skalnego Podhala. Tak jak żeście wspomniał, na pewno duży wpływ mieli na to Wołosi, czyli ci pasterze, którzy przeszli przez te różne krainy, Rumunię, Węgry i tak dalej, czyli siłą rzeczy przynieśli w tej muzyce to brzmienie rumuńskie, węgierskie, słowackie, czeskie i tak dalej. Więc to jest duży wpływ. Drugi wpływ to jest ten wpływ na muzykę z Polski, z dołu, tak? Tych jakichś tam ludzi, czasem uciekinierów przed prawem, którzy tu docierali na Podhale, chcieli się schować i też przynieśli stamtąd wpływy. To się wszystko jakoś wymieszało i możemy śmiało powiedzieć, że z tego właśnie powstała muzyka góralska. Popatrzmy na resztę regionów Polski, takich folklorystycznych, to jednak różnica w brzmieniu między tą muzyką góralską a muzyką polską w ogóle ludową jest znaczna, jest duża. Ta nasza muzyka jest ostra, cięta, taka silna, charakterna. Ta muzyka z Polski jest łagodniejsza, delikatniejsza. I
pewnie na to wpływ miał ten krajobraz, Właśnie. to miejsce, prawda? Właśnie to chciał powiedzieć, że jednak patrząc na te góry ostre tego, to mimo woli człowiek się mu udziela. No, a inne wrażenie znowu jak masz teren płaski, równy, no to i ta muzyka jest właśnie taka jakaś, prawda? Związana z tym, co się widzi w I koło. też zgadza się, że muzyka góralska czasem jest trudna, ale też i życie tu było trudne, bo ciężko tu się gaz dawało, ciężko tu się żyło, nic nie rosło, rolnictwa nie było, prawda? Tak jest. Trudne życie było bardzo. To ja mogę jeszcze na swoim życiu dać przykład, bo ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy naprawdę było biednie. Kiedy biedne było, bo ludzie żyli właściwie z tego kawałka ziemi. Na tu rzeczywiście nic nie rosło. No albo wymokło, albo znowu wiatr zabrał, albo znowu śnieg pokurzył i tak dalej. Przecież pamiętam, jak na jesieni grule, czyli ziemnioki, nieraz się kopało, to trzeba było śnieg dopiero odgarniać z tego, żeby się dostać do ziemi. I dlatego te warunki stworzyły tego górola takiego jakiego, twardego, upartego, ale musi na swoim postawić i trzymie się tej ziemi, prawda? Twardo się trzymie. I to też odcisnęło piętno w muzyce góralskiej, dlatego też ona brzmi w taki, a nie inny sposób. Żeby trochę przejść teraz już do takich praktycznych rzeczy, spróbujemy Państwu przedstawić pokrótce skalę, na której muzyka góralska jest oparta. To jest, Józefie, skala lidyjska, prawda? 9-tonowa. 9-tonowa skala. Ona jest bardzo charakterystyczna, bo ma podwyższony 4. stopień. Ja teraz zagram taką melodię, którą wszyscy znają, uczą się jej w przedszkolu. Pierwsze ją zagram w normalnej skali, a potem ją zagram w tej skali lidyjskiej, na której oparta jest muzyka góralska, muzyka Karpat. Normalna skala. A teraz w skali lidyjskiej w Lasko tak będzie. Czyli na pewno słyszycie Państwo Ten ton jest tam. ten półton. Ten falset jakby Tak, taki. i on robi cały klimat tej właśnie muzyki góralskiej. Teraz zagram jedną nutkę, która nazywa się nutą wierchową i zobaczcie Państwo, jak to brzmi po góralsku. Muzyka góralska ewoluowała, ona zmieniała gdzieś tam formę, zmieniały się składy. Jeżeli byśmy chcieli zacząć od tego najprostszego składu, myślę tu o muzykantach, którzy muzykę góralską wykonywali, to jaki to był skład? Na tej to było przeważnie 3 osoby. Jak było już 3 muzykantów, to było bardzo dobrze. Prymista, sekundista i basista. Ten prowadził nutę, ten mu podchodził sekundem, a basista trzymał tempo. I jako taka muzyka była, no to się można było wybawić jak nic. A Józefie, jeszcze musimy też wspomnieć o takich ważnych instrumentach, które tą muzykę góralską tworzyły, o tak zwanych instrumentach pasterskich. Powiedzcie coś na ten temat. No to właściwie podstawą tej muzyki góralskiej obecnej to były te instrumenty bardzo prymitywne, no, pistołka na przykład. Ktoś się tam po złowce zrobił sobie taką pistołeczkę, to się piskał na niej, przyciskał tu palcem, tony se w ten sposób wyprowadzał. Pistołki, no potem już takie bardziej pistołki to już były na 2 podwójne. Które grały w dwugłosie. W dwugłosie. Potem jak ktoś umiał, no to se zrobił kozę, kawałek skóry, pistołkę wsadził. Koza albo dudy. Albo gajdę, albo dudę. Dudy, no bo różnie czasem gadają, gadają nie? na kozę kobza, co jest błędem kompletnym, bo kobza jest instrumentem strunowym. Tak. Na kozę góralską się gada koza. Koza. No i to już ubogacało tą muzykę. A jeszcze jak do tego dodało się basy,
to one już dawały tempo. Bo taki właśnie skład archaiczny, to mi się wydaje, Tak. że bywał taki dwuosobowy, nie? Że Tak. jeden chłop grał na kozie, Koza a drugi grał na I basie. basie. I basy na 3 struny miały, nie? No. Czy struny... Tak, bo DA. DA, bo to jest taka, można powiedzieć, przekładając na język literacki, wiolonczela, tak? Tak, większe. Większe, takie spłynięte skrzypce, jak to ktoś Tak. kiedyś powiedział, tylko że one są zupełnie inaczej strojone, bo tam są, w tych góralskich basach są ino 3 struny, a w Tak. wiolonczeli są 4. Muzyka góralska to nie ino instrumentarium, ale to też i śpiew. No tak. No I to, o tym śpiewie by my coś jeszcze powiedzieli. Józefie, co? Bo z tym śpiewem góralskim to było tak, że on był zawsze wszędzie obecny, bo góral śpiewał, jak mu było smutno, jak mu było wesoło, jak, nie wiem, przechodził jakieś rozterki, miał jakiś melancholijny nastrój. Ten śpiew był wpisany mocno tu w tradycję, prawda? To był częścią życia góralskiego śpiew. No. Życie się składało nie z wesołych momentów, ale i smutnych. I to właśnie lepiej się oddawało śpiewem. I na pogrzebie trzeba było zaśpiewać, i na weselu, i ktoś jak se miał czasu troskę, pasce te owce, no to co? Telo piękny świat, no to zaśpiewać. Ej Boże, niechże się ta nuta niesie, prawda? A jak zaś ktoś i z drugiej strony jakoś dziewczyna też usłyszała, no to trzeba se zaśpiewać. Trzeba jakoś i światło zweselić. Ja pamiętam, że niedzielami po mszach to dziewczęta się słodziewają pod ścianą. Takie miejscówka się fajnie łozlego. Fajnie się niesie. Zaśpiewajmy se. No to bracie śpiewały pięknie. I sama satysfakcja, sama przyjemność była, kiedy się słyszało, jak ta nuta hetkańsi się tam niesie po Tak, ja świecie, sam boczę jako mały chłopiec nieraz wychodził przed chałupę i wieczorami słyszę, jak śpiewali w różnych częściach, albo se polili ognisko, albo coś siedzieli, może co wypili, była jaka impreza i Tak, śpiewali po góralsku. To są takie naprawdę wspomnienia z dzieciństwa, które noszę w sercu i zawsze budzą we mnie jakąś taką tęsknotę za tym miejscem, jak jestem gdzieś tam daleko w Polsce. Ale opowiedzmy jeszcze o strukturze tego śpiewu, bo to też jest bardzo specyficzny i oryginalny śpiew. Na czym on polegał? No to są na dwa głosy przeważnie. Czasem się nawet do tego dotrąci trzeci głos. Jest pierwszy głos i drugi głos. I to jest śpiew taki biały, tak? Biały. Czyli gardłowy, mocny. Mocny, takim przesielonym głosem. Przesielonym, nie przeponą minutu. I ono przez to ma taki typowy, charakterystyczny brzmienie. Ma. Nie takie szkolone, Łagodne, prawda? tylko ostre. Takie ostre. No takie donośny śpiew. jak i świat w koło. No. Tak jest. Myślę, że ten wstęp Państwu trochę rozjaśnił sytuację i wprowadził Was w to, co nas czeka w najbliższych odcinkach. Będziemy mówić o kulturze Skalnego Podhala, o muzyce, o osadnictwie, o tym pięknym regionie Polski, z którego my pochodzimy, z którego jesteśmy dumni. Zapraszam serdecznie.